Na początku XVI wieku Europa Wschodnia była areną nieustających konfliktów między koroną Królestwa Polskiego a księstwem mołdawskim i w roku 1502 Stefan Wielki, wykorzystując zamieszanie w koronie, a mam tu na myśli choćby najazdy tatarskie i bitwę pod Kleckiem w roku 1506 i również późniejsze starcia z Moskwą, samooblężenie Smoleńska, o którym opowiadam również w innym filmie o husarii, najechał na Pokucie, czyli polskie ziemie położone na granicy z Mołdawią. Zadanie to miał o tyle ułatwione, iż wspierała go prawosławna ludność, a także część miejscowej szlachty. Przesuńmy się jednak nieco do przodu do roku 1504, kiedy to Stefan umiera, a jego syn Bogdan III Ślepy zajmuje jego miejsce na tronie w Mołdawii. Nowy władca musi układać się ze swoimi sąsiadami i tak, chcąc przypieczętować pokój z Królestwem Polskim, pojawia się propozycja mariażu z Elżbietą, a jest ona siostrą króla Aleksandra Jagiellończyka. Tutaj zaznaczyć trzeba, iż Bogdan został oszukany przez polskiego posła, marszałka wielkiego koronnego Stanisława Chodeckiego, ale dzięki temu wybiegowi wycofuje on się z Pokucia. Mijają kolejne lata i w roku 1506 umiera nasz król Aleksander Jagiellończyk i wtedy też w końcu prawda wychodzi na jaw, iż małżeństwo to nie jest możliwe. I wtedy też Bogdan nie czeka absolutnie na nic i najeżdża ponownie Pokucie oraz atakuje Podole. I w tamtym czasie nasz kraj, nasze państwo działa bardzo sprawnie i długo nie musiał wyczekiwać naszej odpowiedzi, bo hetman Mikołaj Kamieniecki wkrótce wyprowadza 3000 wojsko na Pokucie. Dochodzi do starć, gdzie okazujemy się stroną zwycięską, przepędzamy Mołdawian i najeżdżamy dodatkowo ich własne terytoria. Dodać trzeba, iż nasz najazd okazuje się bardzo skuteczny i Mołdawianie ustępują nam pola na swoim własnym terytorium, ale pomimo tych zwycięstw konflikt się przedłuża. W ten sposób dochodzimy do lata roku 1509, gdzie Bogdan przeprowadzi kolejny najazd odwetowy, tym razem na Ryż Czerwoną i ponownie na Podole, i jeszcze raz zajmując Pokucie w drodze powrotnej po spustoszeniu ziem znajdujących się na północy. Taki policzek dla Królestwa Polskiego był czymś, na co wtedy nie mogliśmy sobie pozwolić i tym razem Polacy przygotowują się znacznie lepiej do odpowiedzi militarnej. Gromadzą znacznie większą armię, w sile około 20 000, a na czele wojska ponownie stanie hetman Kamieniecki. Pamiętajmy też, że ten odcinek jest o wielkich bitwach husarii i również w tym roku, w roku 1509, pojawi się tam nasza formacja, jeszcze jako lekka jazda. Tak więc Polacy zebrali siły, pospolite ruszenie, obronę potoczną oraz oddziały zaciężne. Wkrótce wyrusza wyprawa, podczas której Kamieniecki odzyska Pokucie i ponownie wkroczy do Mołdawii, docierając aż pod jej samą stolicę, Suczawę. I nie po raz pierwszy będziemy oblegać jakąś twierdzę czy też miasto i robimy to nieskutecznie, co ewidentnie jest naszą piętą achillesową. I po 3 tygodniach oblężenia, które nie dało nam nic, polska armia podejmuje decyzję o odwrocie. I podczas odwrotu w okolicach Chocimia nad Dniestrem dojdzie do starcia, które raz jeszcze uwidoczni nam wszystkim, jak dawniej potrafiliśmy znakomicie wojować, jak wielką formacją była nasza rodzima husaria. I tak, dnia 4 października roku 1509 po raz pierwszy zagościmy pod Chocimiem, a konkretnie do tego starcia dojdzie nad Dniestrem, gdzie wojska polskie przygotowują się do przeprawy przez tą wielką, ogromną rzekę. Być może niektórzy z Was już zdają sobie z tego sprawę, iż będzie to moment krytyczny tej bitwy, gdzie siły mołdawskie pod wodzą Bogdana III Ślepego cierpliwie czekają na ten newralgiczny moment, w którym mogą bardzo boleśnie uderzyć w armię polską. A Polacy, nieświadomi póki co czyhającego na nich niebezpieczeństwa, forsują Dniestr. Historyczne źródła nie podają nam dokładnego miejsca przeprawy. Być może wybrano teren na południe od Chocimia, by uniknąć ostrzału z twierdzy chocimskiej, która w tamtym czasie przecież była nam nieprzyjazna i okupowały ją wojska nam wrogie. I idąc dalej, Mołdawianie i Turcy, ukryci na wzgórzu przy Zamku Chocimskim, czekają na odpowiedni sygnał.
I gdy już część polskiego pospolitego ruszenia jest po drugiej stronie rzeki, wojska Bogdana przystępują do ataku. Nadmienić trzeba, iż uderzenie to było gwałtowne od północnego zachodu po stoku stromego wzgórza. Siły polskie dowodzone przez hetmana Kamienieckiego nie wpadają jednak w żadną panikę. Zaciężna jazda polska szybko ustawia się w szyk bojowy, zapewne pośród nich znajdują się husarze, a wszystko to następuje przy akompaniamencie bębnów, które podniosą ich morale. I najprawdopodobniej to właśnie w tym chaosie, w tym czasie część naszej polskiej jazdy, dowodzonej przez Tworowskiego, postanawia wykonać bardzo ryzykowny manewr. A wygląda to tak, iż postanawiają oni w zupełnej ciszy obejść wzgórze od zachodniej strony i zajść od tyłu Mołdawian. A gdy ten ryzykowny i sprytny manewr zakończy się powodzeniem, to właśnie konna jazda uderzy na Mołdawian od tyłu. Niespodziewany atak sprawia, iż Mołdawianie, całkowicie zaskoczeni, wkrótce będą rozbici i wpadną w panikę. Ich szyki łamią się, a chaotyczna walka szybko przerodzi się w ucieczkę. Oczywiście nasze siły ruszają za nimi w pościg, przechwytując bardzo wielu mołdawskich dostojników. I nic dobrego tych ludzi na pewno wkrótce nie będzie czekać, ponieważ 50 z nich zostaje straconych, co symbolicznie kończy tę krwawą łaźnię, gdzie rzeki Dniestru spłyną krwią Mołdawian i Turków. Podsumowując wydarzenia po tamtej bitwie, jej konsekwencje były takie, iż dnia 22 stycznia roku 1510 podpisano traktat pokojowy w Kamieńcu Podolskim, który jak na razie kończył konflikt polsko-mołdawski. Wkrótce też sam Bogdan definitywnie zrzekł się pretensji do Pokucia oraz do planów matrymonialnych związanych z Elżbietą Jagiellonką. Ale tak naprawdę spory na linii późniejszej Rzeczypospolitej obojga narodów i Mołdawii wcale definitywnie nie wygasły. A ja tymczasem kończę już dla Was tą opowieść i jeśli jesteś tu nowym widzem, to zapraszam Cię do subskrypcji i oznaczenia dzwoneczka, abyś mógł otrzymywać kolejne filmy z tego kanału. Pozdrawiam Was wszystkich, do usłyszenia ponownie, historia miniona.